Hej, Setonita was za ten 977. W kolejnym odcinku z Mario Forever X X World. Pora na świat trzeci, świat pustynny. O, mogę dość wysoko skakać z tych piasków. Myślę, że będzie znacznie trudniej wyskoczyć. I widzę też siebie przed piaskami, a nie za piaskami. No wciąż, jeżeli dość głęboko w nich jestem, to muszę trochę naciskać skoku, żeby faktycznie wyskoczyć. No ale dobrze. Chyba i tak nie jest źle. O! Już się bałem, że nie wyskoczę teraz bez tego kupy, a nie chciałem wpaść na roślinkę, dlatego się zatrzymałem. No, tak samo jak tutaj. No nie jest to zbyt realistyczne, no ale to Mario. W sumie przyjemne dla mnie jest to właśnie, że tak łatwo można wyskoczyć z tego piasku. Tak długo jak podskoczymy szybko, to jakbyśmy normalnie skakali po prostu z ziemi. No, myślałem, że koniec poziomu, bo taki pojedynczy blok czasami jest przed metą, gdzie mamy one-upa. Nic tu nie ma. Jeszcze mnie jedno zastanawia, czy można w tym piasku przejść pod taką rurą, czy mnie to zablokuje. No na razie nie było takiej potrzeby, więc nie będę próbował. I mamy metę. W porządku. Zwykle mi się pustynne światy kojarzą jako drugi świat, nie jako trzeci. Trzeci to raczej jako wodny, no za dużo Super Mario Bros. 3, co? No ale dobra. Schodzimy do podziemi, wyglądają dość groźnie. Są to diski Hammer Brosy, już widzę po minimapie. Zobaczmy. No może nie takiej minimapie, takiej zwykłej mapie. Okej, możemy pokonać tego przeciwnika kulą ognia. To dobrze. Myślę, że ta platforma będzie spadać czy coś. Ta nie spada, ale pewnie ta spadnie. No tak, minimapa to raczej taka mapa w trakcie gry, gdzie jest w rogu na przykład mapa umieszczona, co nam pokazuje, gdzie jesteśmy. To bym raczej klasyfikował jako minimapę. Okej, pytanie za 100 punktów, czy nie znajdę przez przypadek jakiegoś tajnego przejścia, tak jak w świecie drugim i pierwszym, oby nie. Ale zobaczymy. No bo teraz gram na ślepo praktycznie. Więc nie umiem powiedzieć, czy jest jakieś tajne przejście, zaś czy nie ma. Jak grałem na ślepo pierwszy raz, pierwszy świat i w drugi, no to trafiałem przez przypadek na tajne przejścia i musiałem powtarzać cały świat. Dlatego też już wtedy wiedziałem mniej więcej, jak te światy wyglądają. Co to? Pewnie jakiś one-up, co? O, miło, że się te pociski rozbijają. To nam trochę ułatwia sprawę. Okej, tu już tylko monetka. Liczyłem na 2 one-upy, no ale cóż. Chwila. Chciałbym pokonać tego pana. Na początku chciałem olać te kupy, że się od nich odbija, ale później zobaczyłem platformę, więc nie ma co ich zostawiać przy życiu. Czemu tam jest taka wnęka na dole? Taki bloczek sobie jest po prostu. Tak dla ozdoby tylko? Nie wiem. Masa bitutów jest, ale na razie nie czułem, żeby ten bitut był jakoś potrzebny. Fireflower się sprawdzał w zupełności. Czy mi się zdaje, czy ten wróg się teleportuje, jak go zabijemy? Nie wiem czemu. Pojawia się znacznie dalej. Czy mogę tu przeskoczyć? Jest tam coś? Chyba nie. Ale sprawdzić można. Chyba nie.
To wszystko? Chyba tak. Tutaj w sumie meta się zaczyna przed przepaścią. Czy jakbym dotknął strzałki, to by Majo zleciał do tej małej dziury, czy by przeszedł po niej po prostu? Nie wiem. Wolałem podskoczyć. Pewnie by przeszedł, ale wolę tego nie testować. Coś to za krótko wygląda, patrząc na to, ile etapów było w poprzednich światach. Pewnie coś będzie jeszcze. W końcu to nie pierwszy raz, jak na mapie świata jest mało na początku, a później mamy dalszy ciąg. Okej, nie wiem, czy to by mnie dotknęło, czy nie. Wolę zabić, jak mogę. No, checkpoint. I darmowy one-up praktycznie przy checkpoincie, miło. O! Dobra, zabijmy tego hamę, bro. No tamta rura na przykład wyglądała tam na dole, jakby coś mogła zawierać, ale mówię, wolę nie ryzykować. Jeśli będę chciał nagrać jakiś bonusowy świat, no to po prostu później tam wrócę i pokażę, co tam jest. O, już myślałem, że mi ucieknie. Było blisko. Okej, w porządku. No i tutaj te żółte bloki, co mnie zastanawiały, czy tu będzie jakiś labirynt? Nie wiem, czy mamy dojść do tej żółtej rury, co jest widoczna, czy to tak po prostu dla ozdoby? Wow, długi poziom. Przynajmniej patrząc po tym, ile mamy czasu. Jak mówię, gram na ślepo, więc nie wiem, gdzie mam iść. Przed siebie, a potem skręcę. Okej, no tutaj pochwała za to, że te kule ognia się rozbijają o ściany. Dzięki temu nie jest to takie trudne. Gdybyśmy musieli unikać co chwila tych pocisków. Coś tutaj jest, jakiś blok, ale nie wiem, co w nim jest. Pewnie one-up czy coś. No jak można się było spodziewać, to za proste było, żeby po prostu sobie przejść górą. Dobra, no. Czy mogę tu jakoś wybić ten? To nie muszę przejść dalej, żeby to zrobić. O, jakieś przejścia mamy. No oczywiście nie możemy przejść górą, bo byłoby za łatwe to. No spróbujmy zejść tutaj. Już bałem się, że spadnę. Oczywiście nie. Okej, tutaj checkpoint. Czyli wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, no bo inaczej czemu byłby tu checkpoint? No jakby co, mogę zlecieć po prostu na prawo od tego bloku, ale dobra już. Trochę kiepsko ustawiony jest dla mnie ten przeciwnik, ale dobra. Po prostu uciekajmy stamtąd. O, udało się. No tak, one się teleportują przy śmieci. Nie wiem dlaczego, dziwnie to wygląda.
Trochę tutaj nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Ale dobra, iść górą po prostu. Myślałem, że mam skoczyć od tego kupy, nie wiedząc, co się stanie. Ale nie. Na szczęście nie. I co teraz? Mam skoczyć tam? O! Ledwo się udało. Zakładam, że jakby się nie udało doskoczyć, to byłaby śmierć. Wolę trzymać się góry, póki mogę. Bo mam tutaj dużo bloków, jakby co. Nie boję się, że spadnę w przepaść. No, już się bałem, że to pułapka. No i koniec poziomu. O, chyba mam odpowiedź na moje pytanie, co byłoby właśnie, abym wtedy zdobył metę tam nad przepaścią. Tutaj mają obrzeże na takim pojedynczym bloczkiem, czy raczej szparą między bloczkami, więc pewnie by przeszedł, no. A. No jak widać mamy dalszy ciąg. To nie jest koniec. No można się było tego spodziewać. Trochę jeszcze przed nami jest. Wolę nie sprawdzać, czy Łana przeleci przez ten most, czy będzie normalnie na nim. No, ogólnie tamten labirynt nie był taki zły. Mieliśmy tyle czasu, że myślałem, że to będzie naprawdę trwało długo strasznie, a tu się okazało, że nie jest źle. Czy ja mogę pływać, czy... Bo tu niby platforma jest, może mam... O, może mam tak zrobić, nie wiem. No, ta muzyka to tak... Średnio mi się kojarzy z pustynią, ale... Cóż, dobrze brzmi, nie będę narzekał. Ojej. Nie pamiętam nawet skąd jest, ale... Tak mi się kojarzy z lasem, przynajmniej z tego jak brzmi ogólnie ta muzyka. Dobra, nalot gumb. Okej. Szybkie są te kupy. Takie chyba trochę agresywne. To się czasami dziwnie od tej ściany odbijają. No, akurat już zaczęło nam wyjść, że się czas kończy. Który to był poziom 5 już. No to chyba jesteśmy bliżej niż dalej. Chyba, nie wiem. Bo to wygląda na dość długie. To chyba będą 2 poziomy przed piramidą, przynajmniej tak wygląda. No mamy trochę mniej czasu niż w tamtym labiryncie, ale... Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to nie jest ten rodzaj labiryntu podwodnego, gdzie... Mamy masę ślepych zaułków. Gdzie tracisz czas jak płyniesz. Okej. Chyba się dało górą też przepłynąć, ale bym musiał raczej nacisnąć tak lepiej ten klawisz skoku, więc spróbujmy tak po prostu. Dobra, co ja to wtedy mówiłem? Nie próbować wchodzić do póki nie muszę, co? No tu chyba trzeba będzie. No, trzeba było. Chyba, że była jeszcze jakaś droga.
Beetroot. Można przejść górą. Coś tu jest. One up. Dobra. Dziękuję bardzo. Aj, to było blisko. Na razie bym wolał właśnie Fireflowera. Czy aby Beetroot nie polegał na tym, że pod wodą się zatapia od razu i nic nie robi? Przynajmniej tak mi się kojarzy. Fireflower jest jednak dość uniwersalny pod tym względem. Że sobie po prostu nawalasz pod wodą. No jedyny problem, że niektóre rzeczy są odporne. Chyba, że tutaj zrobili inaczej tego Beetroota, nie wiem. Też mamy inne nieco niebieskie ryby. Co prawda dalej się poruszają w linii prostej, ale bardzo szybko po prostu odbijają w drugą stronę. A zwykle to tak działa, że płyną, aż nie trafią na jakąś ścianę i wtedy dopiero się odbijają. No i też zielone ryby, co widzę, że po prostu szybko płyną przez ściany. No dobra, tam jest jakaś dziura, ale mówię, spróbujmy na razie po prostu przepłynąć. No chyba jesteśmy blisko końca. Oby nie naszego. No jest dziura. W ogóle mamy też unikalny efekt dla tych monet, że są w bąbelkach. I nie powinny ryby już wychodzić w tym momencie, szczerze mówiąc. No bo jak widać oberwałem zbierając te monety tuż obok krawędzi ekranu. No ciężko trochę zareagować na coś takiego. Dobra, za chwilę się znajdzie jakiegoś Fireflowera czy coś. No ale wciąż, no nie lubię czegoś takiego, szczerze mówiąc. Jak już jesteśmy pod koniec, myślę, to nie powinny tak ryby ci wychodzić nagle na twarz. Dobra, w każdym razie nie było tak źle. Poszło w miarę sprawnie, myślę. No i mamy od razu tego Fireflowera, super. Niestety obawiam się, że to będą skaczące ryby, co? Na razie na pewno pogoń za platformą. Nie jest to pierwszy raz, jak mamy coś takiego. I pewnie nie ostatni. No przede wszystkim nie możemy przejść, jak widać, platformą, no bo nas zablokuje w końcu. No ale zakładam, że też chodzi o to, że po prostu... coś trzeba będzie użyć tej platformy, zobaczymy. A no tak. Hammerbro niestety ma lekką przewagę i nie trafił, no ale dobra, no. Jest checkpoint. Ma po prostu skoczyć na ślepo, okej. No i mamy drugą rundę. Czy będzie trudniejsza? Nie wiem, zobaczymy. Różnie to bywa. Dobra. Musiałem trochę poczekać niestety z tym kupą. Ale jest. Dobra, już za późno, żeby schodzić po te bloki. Może bym jeden był w stanie zdobyć, ale to tyle. A. Dziękuję. Okej, no to wchodzimy do piramidy. Mamy nawet efekt taki, jak Mario wchodzi. Może by się jeszcze przydało zrobić, że tak trochę się ciemniejszy robi, aż w końcu znika tak w tych drzwiach. Chyba widziałem taki efekt czasami, ale miło, że jest coś takiego. O! Spodziewałem się trochę łagodniejszego przywitania.
A no tak, bo to jest po prostu piasek. Ja już od razu skojarzyłem, że to jest lawa i takie... Zaraz, co ja mam zrobić teraz? No ale przynajmniej mamy one-upa z tego, co widzę na początek poziomu, więc spoko. Aj. Zapomniałem, że tak trochę w to... wsiąka. Trochę się boję, że te żółte kupy mi spadną zaraz na głowę. No, tam luz, tylko twąpy spadają na głowę. Okej, dziękuję. No dobra, na szczęście te kupy sobie przeszły. Nie mogłem się zdecydować, którą stroną mam iść. Przez te rotodiski, ale dobra, udało się. Czasu już nie ma jakoś dużo. No dobra, nie chcemy być chyba za wysoko, żeby nie spadły na nas twąpy czy coś. No właśnie się tego bałem, że ta roślinka szczeli teraz. A tym kupom to co się stało? To nie jest, że mogę przejść z drugiej strony, nie. Nie jest. Ale chyba muszę szybko teraz przejść. Dobra. Nie wiem, czy tamta druga rura prowadziła w to samo miejsce, czy nie? Dobra, co my tu mamy? Louis będzie naszym power-upem na tę walkę, jeżeli zginę. A zobaczmy na razie, co jest w ogóle. Spróbujmy bitutem, skoro już go mam. No cóż, no, Bowser jak widać radzi sobie trochę gorzej w piasku od nas. Nie może wyskoczyć w ogóle z niego. Chyba że za chwilę będzie to robił. O, za to dalej może zionąć ogniem mocno. Właśnie tak mi się zdawało, że czegoś tu brakuje. Tak, oczywiście zasięg rzutu nie jest zbyt duży, musimy podejść dość. O. No jak widać zresztą. Jezu. No super. Gratulacje, ukończyłeś świat trzeci. Spoko. No, zwykle takie gratulacje są raczej, no, na zasadzie taki napis jest przy przejściu jakiegoś bonusowego świata czy etapu. O, jakaś animacja inna. Świat trzeci ukończony. No, muszę przyznać, że nie był jakiś super trudny. Ale przyjemny. Świat czwarty to będzie świat powietrzny, tak? Ładnie wygląda, bardzo ładnie. No to już oczywiście będzie na kolejny odcinek. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Poznałem te osoby. Pola Kuczaba, Wojtas, Dawid Mocny, Akra, Filipeso, Vito, Black, Gays, Mion, Czech, PKPS, Nesor, Link, Fiszyczak, bez nazwy, Lemix i Pomidor,
Crocs Gaming.pl, Piotr Haduch, Jurien YouTube, Michoła, XMX, Granatyczny Nazista, Kupszy, Makery.12, Klask 11, Bartek, RDM, Nóż, Szoba, Fire, Player Shifoti, Jawer26, Play, Mikołaj Games, Skibidi Toile, Demus, Luis Alpenio, Tomek 839, 839, Bandak, Zjana 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kaptur, Andrzejczyk, Mastercard, Kaloryfer, Mario Asia, Fox, Zosia, Zerkmik 11, tak XT, Walker 68, Filip Polska, Iwsiek, Banas Banka, BWM, Kenzo, Kedzik 89, Shen, a 151 Studio, to Szipka, Natan Buczkowski, Houdini, Mati z Podlasia. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!